pewnej krainie, której nazwy nikt nie znał, położonej bardzo, bardzo daleko, tam gdzie nikt nie potrafił dojść, była mała wioska. Wioska była położona w cieniu wielkiej, ogromnej góry. W wiosce nie było tak źle. Ludzie byli całkiem pogodni, warunki do mieszkania były całkiem przyzwoite, ale mieli jedno bardzo poważne zmartwienie. Ciągle mieszkali w cieniu tej wielkiej góry. Góra była tak wielka, że zasłaniała słońce i było w tej wiosce zazwyczaj bardzo zimno i nigdy nie widzieli prawdziwego słonecznego światła i nigdy nie odczuwali prawdziwego słonecznego ciepła. Wielu ludzi myślało, żeby wydostać się z tej wioski, aby przejść przez górę i zamieszkać gdzie indziej. Ale góra była ogromna, była niebezpieczna, była straszna. Krążyło mnóstwo legend. Mówiono o tym, że w tej górze mieszkają potwory, dlatego że słychać było różne dziwne szumy i dźwięki, które dochodziły z tej góry. Mówiono też, że mieszkają tam jakieś dziwne demony, które wabią i kuszą ludzi, bo co jakiś czas było słychać takie dziwne, powtarzające się chodź, chodź. Nie wiadomo było, o co chodzi, wszyscy się bali. Zresztą, kiedy patrzyło się na górę, góra była bardzo stroma, ściany były wręcz płaskie i wydawało się, że nie da się tej góry w żaden sposób pokonać. Kiedyś urodziło się dziecko w tej wiosce. Takie zwykłe, ani nadzwyczajne, ani specjalne, zwyczajne dziecko. Po prostu dziecko. Niczym się nie wyróżniało, ale kiedy troszeczkę dorosło, popatrzyło na górę i pomyślało, tam przecież musi być coś za tą górą. Wszyscy mówią, że się nie da, ale pójdę. Wszyscy odradzali, wszyscy przestrzegali, ale dziecko, jak to dziecko, trochę dorośnięte, ale jeszcze niedorosłe, wyruszyło w drogę. Rzeczywiście droga była trudna, rzeczywiście góra była stroma, ale jak się okazało, nie jest niemożliwa do przejścia. Tam, gdzie z daleka było widać, że ściany są tylko gładkie i prawie że pionowe, okazywało się, że są jakieś rysy, że są jakieś ustępy, że są jakieś wystające kawałki skały i dziecko krok po kroku, mozolnie i powolnie, ale pięło się do góry. W pewnym momencie natrafiło na taki wyłom, przez który płynęła woda, ogromne ilości wody, które bardzo huczały i bardzo szumiały. Widok był przepiękny, a dziecko pomyślało, to właśnie te huki i szumy słyszą ludzie na dole i myślą, że to jakieś potwory. Dziecko pięło się do góry coraz bardziej, aż w końcu doszło na szczyt. To, co zobaczyło, przeszło najśmielsze oczekiwania. Wszędzie było słońce, było widać nieskończone równiny pełne zieleni, pełne ciepła, pełne słońca. Dziecko zaczęło wołać: chodźcie, chodźcie, da się przejść. Oczywiście to, co usłyszeli na dole ludzie, to tylko chodź, chodź. I pomyśleli, że to znowu jakieś demony wołają z góry, które próbują mamić ludzi. Nikt za dzieckiem nie poszedł. Ono poszło i zamieszkało w słonecznej krainie. Jak się okazało, po drugiej stronie były już inne, teraz już dorosłe dzieci, które wcześniej wołały: chodź, chodź. To właśnie te głosy tych wcześniejszych dzieci słyszeli mieszkańcy wioski. Okazało się, że górę można przejść. Trzeba się tylko odważyć. Takich gór w Twoim życiu jest prawdopodobnie bardzo wiele. Różnych ostrzeżeń, różnych strachów, różnych przekonań o tym, co tam jest, masz pewnie jeszcze więcej. Trzeba chyba serca dziecka, serca nie do końca jeszcze dojrzałego i takiego, które nie przejmuje się tym, co mówią, żeby pójść. Pójdziesz?